Niech podniesie jedna osoba rękę, która jest absolutnie pewna, że jutro rano się obudzi. Ale 99% ludzi się martwi i się na nic nie przygotowuje. My się tylko martwimy. Martwimy się, że będzie inflacja, martwimy się, że będzie wojna. I co z tego? Co z tego martwienia wychodzi? Otrzymałem informację, że będę miał kontrolę w ogóle z Urzędu Skarbowego mojej firmy. Że musimy płacić podatki, że musimy się przejmować pieniędzmi i podatkami. To, co nas ściąga w dół, to jest to martwienie się. Co teraz będzie? Za waszym skupieniem idą pieniądze. Tam, gdzie ładujecie swoją energię, tam wasze pieniądze wychodzą. Większość ludzi obawia się o swoje życie, a nigdy tak naprawdę nie żyli w pełni. Nawet w połowie swoich możliwości nie żyli. A to właśnie są ci, którzy najbardziej się wszystkiego boją i najbardziej się o wszystko martwią. Słów kilka o odpuszczeniu dzisiaj, bo jakby nie patrzeć, myślę, że szczególnie w tych czasach to odpuszczenie jest, wydaje mi się, absolutnie kluczową umiejętnością, bo chyba tak to można nazwać, umiejętność, bo to nie jest coś, pewnie jak zauważyliście, co przychodzi lekko, łatwo, aczkolwiek z drugiej strony tak też jest, bo mamy na to dowody, zaraz wam też pokażę, że wśród was są osoby, które na samą myśl o odpuszczeniu, gdy odpuściły, nagle jest bum, bo to nie jest odpuszczenie, to nie jest proces. Może być procesem, można do tego używać różnych narzędzi, można się zabierać do tego na 1000 sposobów, aczkolwiek samo odpuszczenie, sam fakt, to jest moment, to jest chwila, gdzie jak coś odpuścimy, to tej energii, tego stanu nie jest się z niczym innym w stanie pomylić i od razu to czujemy. Kto tak miał, kto tak poczuł, chociażby dzisiaj? Ja bym powiedziała, że odpuszczenie to jest decyzja. I tak jak zawsze mówimy, kiedy podejmujesz decyzję i masz absolutne przekonanie, że od teraz, nie od jutra, nie za godzinę, nie w przyszłym roku, tylko teraz robisz to i tamto, to zaczynają rzeczy dziać się na twoją korzyść. Więc to jest taka decyzja, która obraca wszystko w innym kierunku, zmienia twój tor myślenia i tor działania. I tak samo jest właśnie z odpuszczeniem, kiedy martwimy się o coś, staramy się, wysilamy, jest nam ciężko, ale dalej ciśniemy. I w pewnym momencie przychodzi taki moment, kiedy nie, że mamy wszystko w dupie, tak, tylko mówimy, dobra, to ja teraz odpuszczam, nie muszę tego robić, albo nie muszę w ten sposób robić, nie muszę się starać, ale mogę robić coś z radością. Nie muszę ciężko pracować, ale mogę zacząć balansować swój czas wolny i swój czas na zarabianie. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy odpuszczamy, bo już wiemy, że spędzamy tam tyle czasu, spędzamy tyle energii, a i tak nie ma takiego rezultatu, jakbyśmy chcieli. Więc po co? Sam ten temat odpuszczania, o którym dzisiaj będziemy więcej mówić, bo to jest taka wisienka na torcie. To jest odpuszczenie jest, można by powiedzieć, że to jest ostatnie stadium naszego rozwoju duchowego, aczkolwiek tutaj nie ma początku ani końca, więc ja bym od tego odpuszczenia w ogóle zaczął, bo jak mamy w sobie odpuszczenie, to wszystko będzie nam przychodziło z dużo większą lekkością i dużo większą łatwością. Tylko że trudno jest odpuścić wtedy, kiedy ciało nie ma energii. Potrzebuje mieć najpierw energię do tego, żeby móc wykonać tak ważne zadanie, jakim jest odpuszczenie, po prostu. Bez energii nie da się tego zrobić. A dlaczego? Nie mamy przygotowanej tutaj, żeby wyświetlić skali Hawkinsa, ale pamiętacie, tak? Tabeleczkę i wykresik. Mamy na skali od 0 do 1000 taką podziałkę na poziomie 200, na którym to jest wibracja odwagi. O, Paweł zaraz pokażę wam nawet, cudownie, będzie łatwiej mówić, tak? Czyli mamy skalę emocji, poziom 200 jest takim, takim niezbędnym do tego, żeby mieć tyle energii, ile potrzebujemy do przeżycia, do wykorzystania w ciągu dnia. I jeżeli nie odpuszczamy, czyli co? Pożądamy, albo ciśniemy, albo mamy w sobie dumę, żeby nie spróbować nowych rzeczy, albo się boimy po prostu spróbować nowych rzeczy, czy gdzieś tam narzekamy i użalamy się, to jest za mało energii, żeby mogło się cokolwiek zmienić. Musi być jej naprawdę dużo, żeby można było wykonać tak ważną rzecz jak odpuszczenie, które też się wiąże z wybaczeniem. To się robi z poziomu, powiedziałabym, 300 i więcej. I wtedy to jest możliwe. Ciało ma odpowiednią ilość zasobów,
odpowiednie zasoby, odpowiednią ilość energii do tego, żeby móc sobie poradzić z takimi ważnymi tematami. I one oczywiście są ważne tylko dla naszego umysłu, bo my nie chcemy odpuszczać. Nas uczą od urodzenia, że mamy cisnąć, że mamy osiągać cele, że nie możemy wybaczać, jak nas ktoś skrzywdził, że musimy płacić podatki, że musimy się przejmować pieniędzmi i podatkami i tak dalej, i tak dalej. Ja nie namawiam teraz nikogo do przestania płacenia podatków, my sami płacimy, tylko chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby mieć tyle energii, żeby przychodził do ciebie taki dostatek, że nie ma dla ciebie znaczenia, jakie są podatki, albo czy w ogóle podatki istnieją. Na przykład, rozwiniemy to za chwilę. Tak, rozwiniemy. Mamy z tym, ja to powiem taką anegdotkę od razu, bo tak o podatkach mi się skojarzyło, bo mówimy, że płacimy podatki, ale ostatnio zdarzyło nam się zapomnieć. A, tak. Zdarzyło, ale oczywiście Urząd Skarbowy Czuwa! nigdy nie śpi. Nigdy nie śpi, tak. Także momentalnie to zweryfikowali, że jakieś tam zaliczki nie zapłaciliśmy, gdzieś tam w natłoku zadań nam to uciekło, więc pewnych tematów nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, ale możemy mieć do tego całkiem inne podejście, bo od razu też przypomnę sobie sytuację sprzed roku. Ja ogólnie jestem przedsiębiorcą już od ponad 10 lat, więc dla mnie pisma z Urzędu Skarbowego, jakiś list przychodzi, to nie jest żadna nowość. Odbieram, nie jest to nic strasznego, tak? Po prostu list od przyjaciela dokładnie, przyszedł. Dokładnie, mówię, co tam tym razem to jest będzie. taki partner biznesowy. Magda trochę inaczej na to reaguje, ponieważ... Dla mnie to jest nowy partner biznesowy, więc tak jak widzę pismo z urzędu, mówię, o, ciekawe. Jakie można też mieć podejście, jak można do spraw inaczej podejść, bo chyba nie dzieliłem się tym jeszcze, a może się dzieliłem, ale pewnie nie wszyscy słyszeli. Otrzymałem informację, że będę miał kontrolę w ogóle z Urzędu Skarbowego mojej firmy. No jak już jest kontrola, no to wtedy już można powiedzieć, wtedy się żarty kończą. No to jednak warto wtedy zweryfikować tą całą swoją księgowość, sprawdzić, czy faktycznie się wszystko zgadza, bo lepiej samemu to ustalić, zanim ta kontrola przyjdzie, bo jak kontrola to przyjdzie i ona to ustali za ciebie, no to już z innego poziomu wtedy się startuje do rozmów z nimi. I mogłem zareagować na dwa sposoby. Mogłem się przestraszyć. Mogłem powiedzieć, kurczę, a tam wiadomo jak to jest w księgowości. Część rzeczy się pamięta, część się nie pamięta. Ogólnie wszystko niby się zgadza, ale do momentu, kiedy ktoś powie sprawdzam. Więc mogło być nerwowo, tym bardziej, że to była moja pierwsza kontrola od wielu, wielu lat, a mamy tego świadomość, że jak urząd szuka, to urząd znajdzie. To zresztą tak jak w waszych życiach. Jak szukacie, to zawsze znajdziecie. Moja babcia zawsze mówiła, zacznij z lekarzami, to już cię nie wypuszczą ze szpitala. Zawsze coś znajdą. Jak szukacie dziury w całym, to znajdziecie dziury w całym. Jak szukacie rzeczy dla siebie, to prędzej czy później te rzeczy dla was się też pokażą. Ogólnie kto szuka, ten zawsze znajdzie. Urząd też. Więc w sumie trochę z taką ciekawością, z uśmiechem na ustach podszedłem do tematu, mówię, no dobra, no to się w takim razie przygotujmy. I to, co zrobiłem, no to faktycznie siadłem z moją księgową, spędziliśmy dzień na sprawdzaniu, czy wszystko się zgadza, więc zrobiliśmy w jeden dzień to, co normalnie zajmuje mi miesiące, żeby to wszystko, bo wiadomo, na takie rzeczy nigdy nie ma czasu. Jakieś te papierkologia, sprawdzanie faktur, to nie dla mnie, ale była pełna mobilizacja, zrobiłem w jeden dzień i mówię, dobra, niech przychodzą. Aczkolwiek stwierdziłem, mówię, kurczę, może zadzwonię, bo w sumie pytanie, co oni chcą tak naprawdę ode mnie, bo z reguły coś się musiało wydarzyć, że tą kontrolę wybierają. No i zadzwoniłem do tego Urzędu Skarbowego, porozmawiałem z panią, okazało się, że jakieś tam nie zgadzają się i zaliczki, że w tym roku czy za dużo było, czy za mało i chcą to sprawdzić. Ale powiedziała, że jak doślę jej dokumenty, które oni chcą sprawdzić, to może odstąpią od tej kontroli. I tak też zrobiłem. I się skończyła ta sprawa cała na tym, że dostałem jej dokumenty jeszcze tego samego dnia mailem, odstąpili od kontroli. Ja miałem dwie pieczenie przy jednym ogniu, ponieważ załatwione miałem sprawy firmy, wszystko było elegancko jak w zegarku, a po drugie nie musiałem się przejmować kontrolą, aczkolwiek jestem świadom tego, że moje podejście, to, że nie wpadłem w jakimś tam, jak tutaj widzicie na skali, w strach, w jakąś winę, w jakiś cokolwiek. Spiralę niepokoju spowodowało, że ta sytuacja obróciła się tylko i wyłącznie na moją korzyść.
i nie było z tego tytułu żadnych konsekwencji, jedynie to, co miałem, co normalnie by mi zajęło wiele, wiele czasu, zrobiłem w jeden dzień i było po temacie. Tak. Większość ludzi w takiej sytuacji to co robi? Najpierw obraża innych, przede wszystkim urzędy, potem się wścieka, złości, narzeka i denerwuje, że jeszcze zawracają jej czas i trzeba kolejny raz coś sprawdzać. Myślę, że przede wszystkim jest strach. Tak. Jeżeli ktoś jest z Was przedsiębiorcą i otrzymuje pismo z Urzędu Skarbowego, to z reguły wie, że rzadko jest to jakiś zwrot, na przykład, że Urząd Skarbowy przekazuje Ci pieniądze, z reguły coś chcą i to powoduje stres, to powoduje strach. To tak, krótkie wtrącenie, może nie takie krótkie odnośnie płacenia podatków i tak dalej. Aczkolwiek to, co chcieliśmy dzisiaj jeszcze powiedzieć, to taki był, tutaj na przykład Agnieszka fajny post napisała, że gdy po dzisiejszym odczytaniu tego wpisu powiedziałam sobie to znaczy to, co mnie tyczy i tyka i z czym się zmagam, od razu poczułam ulgę i radość tworzenia. Niesamowite. I tak to właśnie jest. Kiedy odpuścimy od razu, kiedy przestaniemy wchodzić, kreować, zastanawiać się, martwić się, bo to, co nas ściąga w dół, to jest to martwienie się, co teraz będzie, co będzie z nami, co się wydarzy. Czy to chodzi o Twoje zdrowie, czy to chodzi o Twoje finanse, czy to chodzi o Twoją firmę, o Twoje dzieci, o Twoją relację. Martwienie się powoduje to, że z tej skali spadamy. Tak, martwienie się to jest strach, czyli poziom 100. To jest za mało energii, żeby cokolwiek móc wykreować. Kreacja jest powyżej 200 i to dużo, dużo powyżej 200. Jedna osoba napisała: miło czyta się Wasze posty. Super, że jesteście. Każdy głos rozsądku i nauki życia z samym sobą jest na wagę złota. Niestety, widmo inflacji, wojny, chorób, skażeń, czy też katastrofy ekologicznej jest coraz bliżej, bez względu na nasze postanowienia i myśli. Czyżby? Teraz oprócz pracy nad samym sobą musimy pracować nad wszystkimi dookoła, uświadamiać i uczyć nie tylko myśleć o nas i naszym samozadowoleniu, ale również o nas jako planecie i wszelkiej symbiozie, bez której nie byłoby fizyki kwantowej. Oszczędź wodę, oszczędź prąd, wycisz się. Chcesz raju, stwórz go. No, z tym rajem to trochę prawda. Możemy, bo sami sobie tworzymy. Tak, na tym polega właśnie I raj, i tak zwany, że się go tworzy. i tak zwany nieraj. Aczkolwiek pamiętajcie, kiedy wasza uwaga skierowuje się na widmo inflacji, wojny, chorób, skażeń, katastrofy ekologicznej, ja wam pokażę wam tu. No na pewno jesteśmy poniżej 200 i rzeczywiście najbardziej prawdopodobne, że to jest strach i poniżej. Tak? I teraz słuchajcie, czy to jest wystarczająca ilość energii, żeby móc cokolwiek zmienić? Cokolwiek. Cokolwiek zmienić w swoim życiu albo na świecie. Czy to jest wystarczająca ilość energii, żeby cokolwiek przetransformować, zmienić albo przyciągnąć dostatek? Nie? To jest takie proste pytanie. Tak jak Agnieszka odpisuje nie, ale to już dobra, już widzę, komentarze się posypały. Pierwszą Agnieszkę wyłapałam. No i słuchajcie, z którego poziomu my kreujemy dostatek? Szczęście, radość, szczęśliwych ludzi, szczęśliwe rodziny, pieniądze, tak, którymi możemy się dzielić, dzięki którym możemy pomagać. Z którego poziomu my tworzymy? No na pewno powyżej 200 i to dużo powyżej 200. Na tym polega paradoks rozwoju duchowego, że im wyżej jesteśmy w tej skali, tym mniej chcemy, ale więcej do nas przychodzi. Dzięki temu, jak masz więcej pieniędzy, to możesz się nimi podzielić. Jak masz więcej zdrowia, to możesz bardziej się gdzieś zaangażować. Jak masz więcej energii, to możesz więcej działać. I tak dalej, i tak dalej. I tak to wygląda. Jeżeli będziemy patrzeć na inflację, to nikt ani nic nie sprawi, że ta inflacja nie sprawi nam bólu. Pamiętajcie, że już ja teraz bardziej pod kątem przedsiębiorcy powiem, takie słowo, taki frazes, ale ono jest zawsze aktualne, że im większy kryzys, tym większa szansa dla was. Tym większa szansa na to, żeby się w jakiś sposób pokazać, wyróżnić i zrobić coś wreszcie tak, jak się chciało zrobić, a nie podążać tym utartym torem jak te mrówki. Pamiętajcie te mrówki, zaraz najlepiej bym teraz znalazłbym tą mrówkę, to kto nie kojarzy tych mrówek, kiedy idą sobie rządkiem i jedna stwierdza, że jednak nie chce, wybiera inaczej, ale to właśnie jest moment decyzji, bo kiedy tych decyzji nie podejmujemy,
no to życie, można powiedzieć, podejmuje je za nas. To, jak powiedział jeden z najwybitniejszych psychiatrów, psychoanalityków, Carl Gustav Jung, dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, to będzie kierowało twoim życiem, a ty będziesz to nazywał przeznaczeniem. I tak jest. Jeżeli nie masz tej świadomości, że to ty kreujesz swoje życie, to ty wybierasz się skupiać na inflacji, na chorobach, na nowym porządku świata, na tym, czy będziesz mieć gaz, czy prąd, czy zaraz wyłączą, czy nie wyłączą, czy znowu zamkną cię w domu i tak dalej, czy wybierzesz robić po prostu swoje i być obok tego, bo to nie jest kwestia, że teraz udaję, zamykam oczy, to mnie nie dotyczy, bo jesteśmy w tym. To jest kwestia, tak jak z tymi właśnie podatkami. Płacisz, ale robisz swoje. Inflacja prawdopodobnie przez jakiś tam okres nie zniknie, ale to nie znaczy, że ty nie możesz zarabiać jeszcze więcej i jeszcze lepiej z tego życia czerpać i korzystać. Wszystko jest kwestią tego, gdzie ta twoja uwaga będzie podążała w danym momencie. Dokładnie. I słuchajcie, możecie nas przekonywać, możecie przekonywać innych ludzi, że jest źle, że jest beznadziejnie, że trzeba innych edukować, że trzeba zmieniać, że trzeba pomagać, albo trzeba się martwić, trzeba się starać i tak dalej. I nic to nie zmieni. Nie zmieni to jakości twojego życia, jeżeli dzisiaj właśnie jesteś w takim trybie, że trzeba się martwić po to, żeby żyć. Trzeba się martwić o to, co będzie jutro, o wojnę, o widmo inflacji, czy o inne jakieś gospodarcze, ekonomiczne, społeczne zagrożenia. Możesz o tym mówić, możesz nagłaśniać ten temat, ale czy to zmienia jakość twojego życia? Tam jest za mało energii, żeby była jakakolwiek inna jakość. A jest inna rzecz i to jest pierwsza podstawowa zasada wszechświata. Podobne przyciąga podobne. Jeżeli ty wzniesiesz swoją wibrację na wyżyny radości, szczęścia, zadowolenia, śmiechu, zabawy, to nagle ludzie dookoła ciebie też mają powody do tego, żeby być szczęśliwymi. I taka fala się niesie. I to, o czym my tutaj mówimy, to o tym, żeby podnieść swoją wibrację i dzięki temu zobaczysz wysoką wibrację w innych ludziach, zobaczysz szczęście w innych ludziach, zobaczysz dostatek w innych ludziach. To nie jest malowanie trawy na zielono, tylko to jest właśnie fizyka kwantowa. Jeżeli moje elektrony wyskakują na dalsze orbity, to będzie się odbijać w tym, co ja obserwuję. U każdego jego elektrony będą wyskakiwać na wyższe orbity. A co to znaczy wyższa orbita? Zdrowie, zadowolenie, miłość, fajny związek, fajne pieniądze, satysfakcja ze wszystkiego, co robisz. I to jest fizyka kwantowa. Słuchajcie, najważniejsze w tym wszystkim jest to właśnie, że to się wszystko spina. To wszystko ma sens. Jak połączycie fizykę kwantową, jak połączycie poziomy świadomości Hawkinsa, jak połączycie rozwój osobisty, duchowy, medytacje starożytne, filozofię wschodu i tak dalej. Pracę z podświadomością, pracę z energią, oczyszczanie, czakry i co tam chcecie jeszcze? Co powoduje, że na przykład elektron przeskakuje na inną orbitę. To jest, na tym właśnie to jest jedno z głównych założeń fizyki kwantowej, to bodajże była teoria Bora, który pokazał ten właśnie atom i te elektrony, które wokół niego zawrotną prędkością krążą, że w momencie, kiedy ty temu elektronowi dostarczysz odpowiednią ilość energii, to on ma szansę przeskoczyć na tę orbitę. I to, co też właśnie fizyka kwantowa mówi, że ten elektron, to nie jest droga, gdzie on się przemieszcza. Tak byście myśleli, że mamy na przykład jakieś kółko, albo na przykład załóżmy, mamy bieżnię, dookoła się biega, stadionu jest bieżnia i żeby z pasa numer 1 przeskoczyć na pas 6, no to musimy przejść 1, 2, 3, 4, 5, 6. A fizyka kwantowa mówi, że tak się nie dzieje. W świecie atomu jest inaczej, po prostu ten elektron znika w punkcie 1 i pojawia się w punkcie 6. Nikt nie wie, co się dzieje w międzyczasie, ale tego tematu tutaj nie będziemy dzisiaj rozgrzebywali. Chodzi o to, że żeby ten elektron mógł przeskoczyć z jednej orbity na tą dalszą orbitę, im dalej im bliżej jądra atomu, tym jest ciężej, tym energia jest cięższa. To tak jak ja bym tutaj to porównał.
Im bliżej jesteśmy jądra atomu, tym energia jest cięższa, czyli mamy, tutaj nawiązując do mapy świadomości Hawkinsa, to mamy wstyd, winę, apatię, żal, ciężkie energie. Im dalej się oddalamy od jądra atomu, tym ta energia jest lżejsza. Ale żeby dokonać skoku, to jest ten właśnie skok kwantowy, potrzebna jest dawka energii. I wam też, bo wy jesteście z tych atomów, elektronów stworzeni, zrobieni tak jak wszystko, co tutaj Dokładnie. widzimy. I słuchajcie, pierwszym, najważniejszym sposobem na to, żeby podnieść energię, że Paweł już się wypina, wiadomo, postawa też jest ważna, ale bym powiedziała, nasz fokus. Jak ja patrzę na wojnę, na inflację, na kredyty, to schodzę do strachu. Stop. Ale jak ja sobie spojrzę na to, że mogę pójść z dzieckiem na lody, pobawić się z psem w parku, pobiegać, mimo że od 20 lat nie biegałam i jest to dla mnie ekscytujące zadanie, albo po prostu spotkać się i sobie pogadać z kimś przy kawie, z przyjemnością, nie o inflacji, tylko z przyjemnością, o fajnych rzeczach, to nagle energia rośnie. Tak? A jak rośnie twoja energia, to masz więcej dostatku i możesz tym dostatkiem obdarzać innych, dzielić się z innymi. I co jest ciekawe, inni ludzie zaczynają wokół ciebie też mieć więcej dostatku i oni też zaczynają się dzielić dalej, dalej i dalej, więc to jest taka niezatrzymywalna fala. I o to chodzi, żeby ta fala nigdy się nie zatrzymywała. Więc sami tak, jesteście dorośli, czy dojrzali wszyscy, to nie wiem, może jeszcze jakieś zielone pomidorki tutaj wiszą, ale to sami ocenicie. Więc czy jesteś gotowy, gotowa na to, żeby podjąć decyzję? Na czym ja się teraz będę skupiać? Czy na strachu? Czy przejdę na drugą stronę? Na drugą stronę mocy. Ostatecznie w tym najwyższym zrozumieniu nie ma drugiej strony, jest tylko jedna. Ale dopóki tu jesteśmy i się bawimy. Ale na potrzeby tej zabawy tak. Jest jak jest, można powiedzieć. Tu Grzesiu napisał, martwienie się to dostarczanie hormonów stresu do ciała. Ogólnie etymologia słowa martwienie to jest martwe, czyli martwe, tutaj nie ma energii. Przypadek? Martwa energia, dokładnie. To czasami wystarczy spojrzeć na słowa. Tak samo jest odpuść. Puść coś, nie trzymaj się kurczowo, nie trzymaj się kurczowo swojej pracy, nie trzymaj się kurczowo swoich różnych relacji, które masz wokół siebie, które ci nie służą, nie trzymaj się kurczowo swoich przekonań, że jest tak, a nie inaczej, bo to cię najbardziej trzyma. Nie trzymaj się tych wszystkich definicji, z którymi tutaj codziennie rano się budzisz i te definicje właśnie od samego rana tworzą twój świat, dosłownie tworzą twój świat. Te rzeczy, które uważasz, że można albo nie można, że jest tak, a nie inaczej. Że coś jest ważne, a coś nie jest ważne. Że patrzysz na siebie w lustrze i ty dokładnie wiesz, jaki jesteś, jaki nie jesteś. Gdybyśmy zaczynali każdy dzień z taką czystą kartką, co można powiedzieć raczej jest, jeżeli jesteście zdrowi i nie macie, tak jak był taki film chyba Memento, gdzie facet się budził każdego ranka i nie pamiętał nic, co się działo wcześniej. I musiał sobie zapisywać wszystko na rękach i jeszcze rozwiązywał do tego zagadkę jakąś kryminalną. Nieważne, ale takich zdolności nie mamy. To chyba obejrzę. Albo braku zdolności. Tak, bardzo, bardzo dobry film. Z Nolana zresztą. Nolan ma świetne filmy, bo Nolan jest między innymi Incepcja, Interstellar i tak dalej, i tak dalej. Nieważne. Aczkolwiek gdybyśmy mogli na siebie po prostu każdego ranka patrzeć na nowo z tą świadomością, że to, co się stało wczoraj, nie warunkuje naszego dnia dzisiejszego, że wszystko można zmienić, że w każdej chwili, że każda sekunda tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od ciebie, od decyzji, jakie podejmujesz. Jedna z dziewczyn też pisała, trudne zadanie, będę walczyć, żeby odpuścić dzisiaj. Nie na tym Odpuszczenie nie jest walką, to jest zupełne przeciwieństwo. To jak Karolina. Właśnie odpuść tę walkę, odpuść staranie się. Tak. To, co Karolina napisała, ona nie wie jak, właśnie o to chodzi. Nie wie, nie kombinujcie, nie starajcie się na zasadzie, to ja dzisiaj odpuszczam. I stanie się coś takiego, gdzie nie odpuścisz, mówisz, do dupy. Miało być wyzwanie, miałam się tego trzymać, nie udało mi się, wszystko na marne. Zacznij od nowa, bo tych momentów, tych stanów, gdzie nie będziesz jeszcze w stanie odpuścić, będzie bardzo dużo, ale zacznij od tych prostszych rzeczy. Odpuść
w tych sytuacjach, w których jest ci łatwo odpuszczać, naucz się tego i z każdym dniem, z każdym krokiem będziesz w stanie odpuszczać coraz więcej, aż będziesz doświadczała właśnie takich stanów, że pewnego dnia obudzisz się i okaże się, że ten ogromny ciężar z siebie zrzuciłaś, ten balast, który ci ciążył i nagle przeskoczysz kilka poziomów w swoim zrozumieniu wyżej. A mówiąc o wyżej, to chodzi mi o ten stan bycia bliżej siebie, zrozumienia tego, kim naprawdę jesteś. I jak zaczniesz to robić, to praktykować na co dzień, będzie wiele nieudanych prób. Ktoś, ja tego akurat nie oglądałem, ale chciałbym obejrzeć dokument o Michaelu Jordanie, ale on wielokrotnie powtarzał, że jego mottem było to nie ile punktów trafił, ale on nie trafił w swoim życiu kilka tysięcy rzutów. Kilka tysięcy razy nie trafił do kosza, a mimo to największy koszykarz w historii tego naszego świata. Ale właśnie przez to, że nie trafiał, przez to, że trenował więcej niż inni, w sensie nie poddawał się. Więc miał więcej prób. Nie trafił kilka tysięcy razy, ale trafił ileś tam set tysięcy razy więcej niż inni. Także to nie jest tak, że jest wyzwanie dzień 13, odpuszczenie i od dzisiaj już będzie pasmo samoodpuszczenia, bo tak się nie stanie. U niektórych może, bo tak jak Karolina napisała, to nie jest proces, to może się zadziać tak. Aczkolwiek bądźcie cierpliwi, bo tutaj się wam nigdzie nie spieszy. Poza tym... Ja powiem tak może jeszcze, bądźcie cierpliwi co do dużych rzeczy. Odpuszczenie, wybaczenie, to są duże obszary naszego życia, prawda? To są potężne kamienie milowe. Więc bądźcie cierpliwi w takich tematach, ale bądźcie niecierpliwi w innych rzeczach. W tym, żeby pójść na lody ze swoim dzieckiem, w tym, żeby pobawić się ze swoim psem, żeby pójść na spacer do lasu, żeby przytulić się do swojego partnera, żeby powiedzieć przyjaciołom, jacy są wspaniali, piękni i tak dalej. Na małe rzeczy nie czekajcie, róbcie od razu, ale na duże rzeczy ze spokojem, z zaufaniem spoglądajcie, bo macie jak w banku, że one się zdarzą. Pozwólcie tej rzeczywistości tworzyć się na waszych oczach, bo czasami pewne kwestie wymagają dość mocnej reorganizacji tych wszystkich klocków, z których się wasza rzeczywistość składa. To nie zrobi się w jedną noc, w jeden dzień. Tak. I pamiętajcie, nic, co zmienia życie, nie wypływa z umysłu. To nie jest tak, że jak zrozumiecie umysłem intelektualnym więcej, to życie się poprawi. Nie. Te kliki są tutaj, na poziomie serca, na poziomie ciała, na poziomie odczuć. Często się nie da tego przetransformować w słowa nawet. Tak jak Karolina napisała, nie wiem jak, bo umysł nie ma wiedzieć. Umysł, jeśli wie, to rzuca kłody pod nogi i nie pozwoli tam dojść, bo taka jest jego rola. Tak został zaprojektowany z punktu widzenia biologii. I tyle. Spełnia swoją funkcję doskonale. I te kliki są gdzie indziej. Jeżeli chcemy coś rozsądkiem nazywać, rozsądkiem osiągać, rozsądkiem transformować, to nigdy się to nie uda. Bo po prostu umysł nie został do tego stworzony, więc nie może. To tak jakby powiedzieć rybie, żeby wspinała się na drzewo. Nie może, bo nie została w ten sposób stworzona, przystosowana do wspinania się na drzewo. Ale jak powiemy rybie, że popłyń tędy, albo wrzucimy ją z mniejszego akwenu do większego, to sobie świetnie da radę, na przykład, tak? Czy z mniejszego akwarium do większego akwarium. Chyba że jesteście tutaj w tych wyższych sferach, wtedy powiecie do góry, przesuń się, a ona się przesunie. Ale dopóki tam nie jesteście, tak, to krok po kroczku. To się bawimy, Eksperymentujemy. próbujemy. I słuchajcie, nieważne co robicie, ważne jak robicie. I jak robimy? Z lekkością, z zabawą, z luzem, z odpuszczeniem. Nawet jeżeli jeszcze to słowo nie za bardzo jest zrozumiałe albo nie za bardzo pracuje dla nas, nie szkodzi. Zaufaj, że to już jest. Zobaczcie też pewien schemat, że im ktoś bardziej kurczowo trzyma się życia, im ktoś się bardziej stresuje tymi wszystkimi sytuacjami na świecie, co to będzie, czy przeżyje, czy będzie miał pieniądze, czy prąd, czy gaz, czy wojna, czy elektrownie atomowe zaraz nie wybuchną i tak dalej, tym tak naprawdę na co dzień mniej żyje. Większość ludzi
obawia się o swoje życie, a nigdy tak naprawdę nie żyli w pełni. Nawet teraz- w połowie swoich możliwości nie żyli. A to właśnie są ci, którzy najbardziej się wszystkiego boją i najbardziej się o wszystko martwią. I słuchajcie, jeżeli dzisiaj się martwisz i jesteś prepersem, to ja to rozumiem i okej, zgadzam się na wszystko. Martwisz się, przygotowujesz się, ale 99% ludzi się martwi i się na nic nie przygotowuje. My się tylko martwimy. Martwimy się, że będzie inflacja, martwimy się, że będzie wojna. I co z tego? Co z tego martwienia wychodzi? Za mało energii i zero przygotowania. Oczywiście inna sprawa, że jak się przygotowujemy na plan awaryjny, to trzeba będzie go wykorzystać, bo on zostanie uaktywniony. Czyli jak się przygotowuje na wojnę, to jakaś wojna w moim życiu się pojawi. Niekoniecznie może taka, że kraj napada kraj, ale jakaś wojna zawsze. Zawsze. I tak to działa, że jak odkładamy pieniądze na czarną godzinę, to czarna godzina przychodzi. Jak odkładamy pieniądze na wyższe stopy procentowe, to wyższe stopy procentowe przychodzą. I tak dalej, i tak dalej. Tak? Ale kiedy pracujemy, robimy swoje, dużo się bawimy, spędzamy czas z najbliższymi i cieszymy się wszystkim, co przychodzi. I tam wojna jakaś, no dobra, no to wojna, zawsze na świecie jest jakaś wojna. Zawsze. Tylko my nigdy o tym nie opowiadamy, albo się o tym nie mówi w telewizji, ale zawsze gdzieś ludzie cierpią, tak? I się wtedy tym nie przejmujemy. Tylko jak w telewizji zaczynają częściej mówić, to nagle jest strach. Więc też bądźcie tego świadomi, że wpadacie w pewne spirale, które zostały wykreowane przez różne media. Nie potrzeba się tymi rzeczami martwić. Jeżeli potrzebujecie, jeżeli macie kogoś, komu warto pomóc, to jak najbardziej pomagajcie. Absolutnie nie mówimy, że teraz trzeba mieć wywalone na wszystko w świecie. Nie, podążajcie za tym, co jest w was, co jest z wami w zgodzie. Tyle. Ale bawcie się, cieszcie się i wtedy naprawdę najlepszy scenariusz na świecie się dla was stworzy. Po prostu, tak to działa. Podobne przyciąga podobne. Więc pytanie, gdzie dziś jesteś na swojej skali wibracyjnej? Bo tam, gdzie jesteś, to będziesz widzieć na zewnątrz zawsze. Zawsze. Tak jak Agnieszka napisała, jest to ciągła walka o waszą energię. I tam, gdzie tą energię wysyłacie, tam zasilacie kogoś z reguły. Tu nie ma przypadków. Te sytuacje, które są tworzone i tak dalej, nie ma przypadków. Chyba już, jeżeli jesteście gdzieś tam w tych tematach rozwojowych, to wiecie, że to, co się dzieje, to wszystko, większość tych rzeczy, w sumie tak naprawdę wszystkie, są kreowane po to, żeby, jak ktoś mówi, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nie, tu chodzi o waszą energię. Wasza energia jest tą ostateczną walutą, która jest bardzo tutaj cenna. Tak. Jeżeli... Ale za tą energią idą pieniądze. Oczywiście. Za waszym skupieniem idą pieniądze. Tam, gdzie ładujecie swoją energię, tam wasze pieniądze wychodzą, wasze i innych ludzi naokoło. Czyli to nie jest pytanie czy, tylko gdzie tą energię swoją kierujecie i komu ją oddajecie. Bo to, że ją oddajecie, to jest pewne, bo to właśnie powoduje, że czujecie się czasami zmęczeni, wyczerpani i tak dalej. Albo wpadacie w te nieprzyjemne emocje, które mamy poniżej 200. Albo jesteście w tej sinusoidzie, że jest super, a za chwilę jest do dupy, potem znowu to jest fajnie, jest jakiś sukces, ale potem znowu przychodzi zniżka i tak dalej. Robicie tak, ponieważ tą energię z radością oddajecie na lewo i na prawo. To jest, można to porównać do takiego właśnie sitka albo wiaderka z dziurami, gdzie ciągle dolewacie tej wody, robicie dużo rzeczy, bo tam ktoś pytał się, jak to trwale utrzymać ten stan. No najłatwiej utrzymać wodę w wiaderku, żeby łatając te wszystkie dziury, czyli nie koncentrując swojej uwagi, nie rozpraszając jej naokoło. Będziemy bardzo dużo o tym mówili i o technikach, i o narzędziach, i jak sobie z tymi rzeczami radzić, jak tą energię kumulować, kierować, tworzyć, jak nie dawać swojej energii, jak tworzyć swoje energie i tak dalej. Na warsztatach Energy Mastery, bo to jest bardzo temat rozbudowany, aczkolwiek to, co możecie zrobić już teraz, to koncentrować swoją energię na rzeczach, które chcecie, a nie na tych, których nie chcecie. To jest bardzo prosta rzecz, bardzo podstawowa. Większość z was pewnie powie, no jasne, pewnie, tak jest, ale jeszcze dobrze by było tak robić na co dzień. Koncentrować się nie tam, na czym nie chcecie, co mimochodem robimy czasami nawet podświadomie,
ale na tym, co chcecie. I to jest właśnie to świadome kreowanie swojego życia każdej sekundy. Świadoma intencja, świadome skupienie się na rzeczach, które wam służą, a nie na tych, które was gdzieś tam ściągają w dół. Co więcej, medytacja, ruch, sport, bycie w naturze, no to są podstawy. Picie dużo wody, odpowiednia postawa ciała, odpowiednia higiena umysłu właśnie, czyli słowa, jakich używacie, to na co patrzycie, to jak mówicie i tak dalej, i tak dalej. To są podstawy. To tak jak mycie zębów i mycie się po prostu codziennie. To są podstawy. Jak mamy podstawę już określoną, to możemy pracować dalej. Wystarczy jedna prosta rzecz, która czasami zajmuje kilka minut dosłownie w ciągu dnia, aby tą energię podnieść na cały dzień czasami. Więc to tutaj nie ma, można powiedzieć, to nie jest fizyka kwantowa, nie są jakieś skomplikowane wzory i tak dalej. Jest fizyka kwantowa, ale nie skomplikowana. Mówię tak się mówi, że to nie fizyka kwantowa, że łatwe. Takie rocket science. Tak, synonim trudności, że to nie jest fizyka kwantowa. Aczkolwiek oczywiście w swojej prostocie i założeniu to dokładnie jest. Ale po angielsku jest to lepiej, bo to jest rocket science, czyli fizyka rakietowa. Pamiętam w podstawówce moja pani od biologii zawsze mówi, czy od chemii, nie od biologii, od chemii zawsze mówiła, no śmiej z chemii, tutaj to jest ci łatwo, ale pójdziesz do szkoły średniej, to na chemii organicznej do 2 nie będziesz umiała policzyć. Taka była zgorzkniała trochę istota i tak mówiła do każdego ucznia. Ja potem poszłam do szkoły średniej i okazało się, że chemia organiczna była moim ulubionym przedmiotem i doskonale liczyłam nie tylko do 2, ale do każdej liczby, która była potrzebna. No i tak straszyli, ale ponieważ ja zawsze w szkole podstawowej uwielbiałam chemię i po prostu uwielbiałam rozwiązywać zadania, rozpisywać wiązania, rysować w zeszycie i tak dalej. Rączki takie. Tak, to ja wiedziałam, że w szkole średniej też będę równie dobrze się tym bawić, bez względu na to, co ludzie mówią naokoło. Tak? Wtedy to była jakaś dla mnie wiadomość, ta nauczycielka, nieważne jaka, bo to było, już nie jest, ale pozdrawiam. Chemia organiczna, cudowny przedmiot. Czy mi się przydaje dzisiaj? Pewnie nie, ale miałam z tego dużo zabawy. Tak, u mnie podobnie moim ulubionym przedmiotem był WF oraz wszystko to, co się działo przed i po szkole. To były moje dwie ulubione rzeczy związane z przerwy. Też uwielbiałem przerwy. To dobrze, najważniejsze to wiedzieć, gdzie się jest, co się lubi, tak? I gdzie się rozwijać. To jest najważniejsze. Nie ma znaczenia, gdzie to jest, ale ważne, żeby być świadomym i żeby iść w tym kierunku, który przynosi ci szczęście. No dzisiaj w sumie mam zamiłowanie do wszelkiego rodzaju sportu. Do przerw też. Mam jedną wielką przerwę, można powiedzieć. W sumie tak, nie? Mimo że dużo robimy, to jednak jesteśmy cały czas na przerwie. Ale do właśnie aktywności fizycznej, stąd też u mnie na przykład triatlon, od razu mam 3 dyscypliny naraz mogę trenować, dodatkowo jakieś piłka nożna czy cokolwiek, kiedy mam Paweł, tylko możliwość, ma okazję, to od razu. Zawsze nosi przy sobie korki, tak się zawsze zastanawiałam na Zawsze mam siatkę, idę na miasto z siatką zawsze. Po co mu korki? A teraz już wiem, bo jak jest szansa pokopać w gałę, no to Paweł jest przygotowany. Ja nieraz mam młodszych kuzynów i niekiedy ubolewam, że ja muszę ich wyciągać na to, żeby pograć na przykład w piłkę, bo im się nie chce, bo grają na komputerze i tak dalej. I osobą, która ma najwięcej energii, jest najbardziej zaangażowana w mecz, jestem zawsze ja. I muszę ich zawsze krzyczeć, namawiać, biegaj szybciej, oczywiście w ramach zabawy, bo to nie jest na poważnie, ale no widzę, że gdzieś tam młodzież idzie teraz trochę w innym kierunku. No ale to też jest okej. To od razu taką klamrą zamknę ten post, który przeczytałem odnośnie tych wszystkich inflacji, tych tematów ekologii, zagłady ziemi, walki i tak dalej z tym globalnym ociepleniem czy kryzysem i tak dalej. Niech podniesie jedna osoba rękę, która jest absolutnie pewna, że jutro rano się obudzi. Jedna. Jeżeli jesteś absolutnie pewny, że się obudzisz, to podnieś rękę. Bo tak naprawdę nikt z nas tutaj nie wie, kiedy przyjdzie jego pora. Więc po co
przejmować się takimi głupotami, takimi z tego można powiedzieć, z tej perspektywy, tak nieznaczącymi rzeczami, kiedy to nasze życie dzieje się teraz i nie wiesz, ile czasu ci zostało, może dzień, może miesiąc, może jeszcze 50 czy 100 lat, jak będziesz chciał tak naprawdę, ale tego nie wiesz, więc zamiast się martwić na zapas, zamiast się skupiać na przeszłości, na tym, co było, zamiast wybiegać myślami w przyszłość, to po prostu bądź tutaj, ciesz się tym, co masz teraz. Nie kombinuj, nie. Wiadomo, dobrze mieć jakąś tam tą ukierunkowaną energię, podążać w jakimś konkretnym kierunku, ale nie rób tego za wszelką cenę. Pierwszą rzeczą po obudzeniu się rano, jeżeli nie znajdujesz powodów do wdzięczności, bo to jest fajnie, że wstajesz i też pozytywnie się jakoś nastawiasz ten dzień, to niech będzie fakt, że w dalszym ciągu oddychasz, że w dalszym ciągu możesz zmienić wszystko w swoim życiu i że nie musisz martwić się, nie musisz narzekać, tylko możesz zacząć wreszcie żyć, bo niektórzy już nie mają takiej możliwości. Więc macie niesamowitą przewagę, budząc się jutro i móc zacząć swoje życie na nowo. Więc idźcie i żyjcie i odpuszczajcie, puszczajcie. Każdy dzień jest dobry, podchodź do niego na luzie. Dokładnie. Tym bardziej, jeżeli ci się wydaje, że nagle twoje życie zmienia kierunek i na ten niewłaściwy kierunek, to pamiętaj, że nigdy nie wiesz, gdzie ten dla ciebie z pozoru niewłaściwy kierunek zamieni się na ten właściwy, bo być może to jest właśnie najkrótsza droga do tego właśnie twojego upragnionego celu. Bo to nie jest logiczne, to nie jest poukładane, że jak ty myślisz, że trzeba iść, bo wszyscy mówili, że trzeba iść w prawo, bo tam jest najkrócej, to trzeba iść w prawo. Czasami trzeba pójść w lewo, okaże się, że jest dużo łatwiej, dużo szybciej i dużo zabawniej. Tak. I tutaj przychodzi mi w pamięci taka historia jednej z naszych warsztatowiczek, koleżanek, partnerek w podnoszeniu wibracji, która opowiedziała, mam nadzieję, że nie zdradzam tajemnic, nie powiem imienia, która mówiła tak: i przygotowuję się do egzaminu i mam zwyczaj taki, że uczę się książki od deski do deski. Gdzieś tam rozmawiałyśmy, mówiła: zrób teraz inaczej, idź za tym, co ci podpowiada serce. I zrobiła eksperyment. Serce jej podpowiedziało taki rozdział, mówi: nie, to na pewno nie będzie na egzaminie, ale pogadała jeszcze raz, znowu się to pokazało i znowu on tak z taką wątpliwością: to nie może być na egzaminie, ale nauczyła się tylko tego, bo to była jej lekcja budowania zaufania. I co było na egzaminie? Tylko te rozdziały. I tak to działa. Tak to działa. Więc bawcie się wszystkim. Odpuszczajcie. Ahoj. Pa!